Bo Żania Kormanowa to jest taka wariatka, która jak Tosia Goliborska była żoną lotnika polskiego, które ruskie wzięli do Kozielska. Ona nie wiedziała, że do Kozielska, że był po rosyjskiej stronie. To Żania Kormanowa uciekała, bo ona wielka komunistka, co te dziewuchy zdemoralizowała komunizmem dokropnie. Ta klasa Kaleckiej to były same komuchy. Te dziewuchy były puknięte. Do dzisiaj tęsknią za komuną. Więc Żania Kormanowa, ona dała Żani Kormanowej Rosja zimno, sweter, spodnie cieple, a w środku słój ze szmalcem, a w środku kawałek, wielki kawał schabu. No, Żania Kormanowa szukała tego gołąba, tego jej męża po całej Rosji, nie znalazła. Przyjechała po 5 latach do Polski, a Tosia przeżyła i oddała jej paczkę. Później się całą wojnę szukałam go i tu masz całą paczkę. Wprawdzie ten mięso trzeba było wyrzucić, ale szmelc był do jedzenia jeszcze. I swetra mole nie zjadły. To jest Żania Kormanowa. A Żania Kormanowa jest w jakimś pokrewieństwie z Margolisową. Już nie mogę ci powiedzieć. Ja kiedyś tam spotkałem, mówię do niej, bo ona miała takiego chysia, że układała pasjanse, jak Piłsudski. Więc ona siedziała przy tym stole na przejeździe, układała pasjansa. I ja tam przychodzę, ja jej nie znałem. Znaczy ja wiedziałem, kto to jest, bo z Kaleckiej, ta komunistyczna, nie chcę powiedzieć co, i tak dalej, i tak dalej. I patrzę, to jest gruba, brzydka. No i układa pasjansa, coś jej nie wychodzi, ale patrzę, że się myli. Ja mówię, nauczyciel historii się myli i tak się myli w całej historii. Jak spojrzała na mnie, to myślała, że ona była wtedy głównym dyrektorem od oświaty w całej Polsce. No i nic, i tak się z nią została. Ale jak zachorowała diablica, mieszkała na Żoliborzu, i ten dom jeszcze jest dzisiaj. Taki dom jest tam na Słowackiego z takimi szklanymi, trójkątne, szklane takie schody, tam widać na zewnątrz. To przyszła, to zadzwoniła, nie wiem jak do mnie trafiła, ale trafiła do mnie, żebym przyszedł nie jako lekarz, tylko że ona popełniła parę błędów w życiu, ale ona myśli, że wszystko, co zrobiła dobrze dla swoich uczennic i dla całego świata proletariackiego. To jest komunistka, prawdziwa.